Opowiemy dzisiaj o transakcji transgranicznej, w której dział Banking and Finance Kancelarii Gesell brał niedawno udział. W ostatnim czasie Kancelaria Gesell działała jako doradca prawny pożyczkodawcy czeskiego w transakcji finansowania nabycia udziału w polskiej spółce w formie pożyczki. Odpowiedzialiśmy przede wszystkim za negocjowanie oraz przygotowanie dokumentów zabezpieczenia po stronie pożyczkodawcy, zastawów rejestrowych, zastawów cywilnych na udziałach w polskiej spółce, których dotyczyło finansowanie, hipotek oraz oświadczeń o poddaniu się egzekucji. Chyba nie tylko. Tak. Dla pożyczkodawcy bardzo istotne było rozliczenie transakcji. Tutaj korzystaliśmy z instytucji depozytu notarialnego, która polega na tym, że strony transakcji spotykają się u notariusza, określają w depozycie notarialnym warunki wpłaty środków z tytułu pożyczki oraz ich zwolnienia po spełnieniu warunków na rzecz sprzedającej. Taką alternatywą dla depozytu notarialnego mogłoby być na przykład zawarcie umowy rachunku escrow. Jednak wymagałoby to w tym przypadku uczestnictwa banku, poniesienia być może dodatkowych kosztów, czego strony transakcji chciały uniknąć. Ustanowienie zabezpieczeń pod prawem polskim znacząco wpłynęło na poprawę pozycji wierzyciela w tym finansowaniu. Zgadza się. Wierzyciel zagraniczny musi podjąć decyzję, czy chciałby skorzystać z dobrze znanych mu instrumentów rządzonych prawem obcym, na przykład z zastawów na udziałach rządzonych prawem czeskim, czy jednak skorzystać z zastawów rządzonych prawem polskim. My rekomendujemy tę drugą opcję, gdyż nie wykluczając takiej możliwości, że pożyczkodawca mógłby ustanowić zastaw rządzony prawem czeskim, to nie mamy jednak pewności, czy byłby on tak skuteczny jak zastaw rządzony prawem polskim. Czy dawałby on dla przykładu takie samo pierwszeństwo zaspokojenia się i czy zostałby rozpoznany tak samo przez polski sąd. Dłużnicy składali również oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Tak, oświadczenia o poddaniu się egzekucji są instrumentami dosyć atrakcyjnymi dla pożyczkodawców. Są to oświadczenia, które pożyczkobiorca bądź inni dłużnicy, którzy biorą udział w transakcji, składają przed notariuszem. Dają one pożyczkodawcy możliwość, ułatwiają w zasadzie pożyczkodawcy wszczęcie egzekucji, bez konieczności przeprowadzania długotrwałego postępowania sądowego. Takie oświadczenie o poddaniu się egzekucji, gdy jest złożone przed notariuszem, wymaga jedynie nadania klauzuli wykonalności. W tej transakcji pracowaliśmy nad dokumentacją zabezpieczeń i nad ich ustanowieniem. W tej transakcji, jak i zresztą w większości transakcji dotyczących zapewnienia finansowania, zabezpieczenia są bardzo ważne. Opowiedzmy o nich coś więcej. Katalog zabezpieczeń obejmował zastawy rejestrowe, zastawy cywilne na udziałach, które finansował pożyczkodawca czeski, hipoteki na nieruchomościach zlokalizowanych w Polsce oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Zastawy rejestrowe, zastawy cywilne na udziałach dają wierzycielowi komfort i pierwszeństwo zaspokojenia się z przedmiotu zastawu, w tym przypadku z udziałów, przed wierzycielami osobistymi pożyczkobiorcy. Umowa zastawu rejestrowego przewidywała również pozaegzekucyjne metody zaspokojenia się z przedmiotu zastawu, takie jak przejęcie na własność czy licytację udziałów w przetargu publicznym. Czyli nie jest konieczne wszczynanie postępowania sądowego w celu egzekucji. Oprócz zastawów finansowanie zabezpieczone było również hipoteką. Ustanowienie hipoteki w Polsce wymaga udziału notariusza, przy czym oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w formie aktu notarialnego wymagane jest jedynie dla właściciela nieruchomości, w tym przypadku pożyczkobiorcy. Natomiast jeżeli chodzi o oświadczenie pożyczkodawcy, wierzyciela, to może ono być złożone w zasadzie w dowolnej formie, ale dla zachowania należytej staranności my oczywiście takie oświadczenie przygotowujemy w formie pisemnej. Hipoteka, podobnie jak zastaw rejestrowy na udziałach, daje wierzycielowi, pożyczkodawcy pierwszeństwo zaspokojenia się z przedmiotu hipoteki, w tym przypadku nieruchomości, przed wierzycielami osobistymi pożyczkobiorcy. W tym projekcie dłużnicy składali również oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Tak. Oświadczenia o poddaniu się egzekucji są instrumentem, które mają na celu ułatwienie pożyczkodawcy dochodzenia swoich należności. Mają przyspieszyć egzekucję. Oświadczenia takie składane są przed notariuszem w formie aktu notarialnego przez pożyczkobiorcę bądź innych dłużników, którzy uczestniczą w transakcji. Uzyskanie takiego oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez pożyczkodawcę ułatwia i przyspiesza mu egzekucję należności bez konieczności wszczynania i prowadzenia długotrwałego postępowania sądowego. W zasadzie
Dla wszczęcia egzekucji konieczne jest jedynie uzyskanie klauzuli wykonalności na takim oświadczeniu, przy czym procedura uzyskania tej klauzuli wykonalności jest uproszczona. Sąd, nadając klauzulę wykonalności, bada jedynie warunki formalne. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności wierzyciel może udać się z takim oświadczeniem o poddaniu się egzekucji do komornika i wszcząć egzekucję. Ustanowienie tych zabezpieczeń pod prawem polskim znacząco wpłynęło na poprawę pozycji wierzyciela w tym projekcie. Dokładnie. Taki wierzyciel zagraniczny, decydując się na finansowanie projektu za granicą, staje przed pytaniem, czy skorzystać z dobrze znanych mu instrumentów rządzonych jego rodzimym prawem, np. prawem czeskim, czy skorzystać jednak z instrumentów zabezpieczenia rządzonego prawem, gdzie zlokalizowane są aktywa. Taki wierzyciel, decydując się na finansowanie z udziałem czynnika zagranicznego, zawsze stoi przed dylematem, czy wybrać dobrze znane sobie instytucje prawa rodzimego, swojej własnej jurysdykcji, czy też zdecydować się na wybór prawa obcego, właściwego dla miejsca położenia aktywów. Niekiedy taki wymóg wprost wynika z przepisów prawa, tak jak w przypadku hipotek na nieruchomości. W tym przypadku zdecydowaliśmy się i tak zarekomendowaliśmy klientowi, żeby zabezpieczenia ustanawiane były pod prawem polskim, po to właśnie, aby jego pozycja w tym finansowaniu była silniejsza. Transakcje z udziałem zagranicznym są dla nas na porządku dziennym. Pracujemy zarówno dla podmiotów, które pozyskują finansowanie, jak i podmiotów, które udzielają finansowania, niezależnie od tego, w jakiej jurysdykcji one działają. Może Marcin, chciałbyś coś dodać? Tak, mamy doświadczenie zarówno działając jako doradca prawny pożyczkodawców, kredytodawców, jak i pożyczkobiorców, kredytobiorców. Działając po jednej i drugiej stronie, staramy się jak najbardziej zabezpieczyć interes klienta. W przypadku kredytodawcy, pożyczkodawcy jest to przede wszystkim dbanie o to, aby finansowanie spłaciło się w terminie, a jeżeli nie, no to aby skuteczne były dokumenty zabezpieczenia. Natomiast działając po stronie kredytobiorcy czy pożyczkobiorcy, staramy się zabezpieczyć i zapewnić jak najlepszy komfort prowadzenia biznesu. Transakcja poprzedzona była badaniem due diligence nieruchomości, który przeprowadził nasz zespół prawa nieruchomościowego. Tak, przeprowadzenie badania due diligence jest bardzo istotne z punktu widzenia podmiotu finansującego, ponieważ w jego trakcie identyfikowany jest szereg ryzyk, na przykład ryzyk związanych z nabyciem tytułu prawnego do nieruchomości, która ma stanowić przedmiot zabezpieczenia. Ta transakcja pokazała, że współpraca pomiędzy działami jest po pierwsze bardzo ważna, po drugie jest mocną stroną kancelarii Gesell, a działy finansowania i nieruchomości lubią się nie od dziś i nie od wczoraj. Bardzo dziękujemy za uwagę. Piszcie w komentarzach, o czym chcielibyście od nas usłyszeć. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia.